Mikołaj obierze świat. Odcinek 73. Jak wejść na Śnieżkę od polskiej strony, to wiemy. Z odcinka 50. Najprościej krzesłem na kopę, potem przez przemęt pod Śnieżką, do góry na przykład drogą jubileuszową i już jesteśmy na szczycie. No pięknie, chociaż od polskiej strony tak jakby trochę pusto. Ciekawe, czy inaczej jest od strony czeskiej. Postanowiliśmy się w tę Wielkanoc tam wybrać i sprawdzić. Znaleźliśmy sobie kwaterę w pobliskim miasteczku. I wybraliśmy się do pieca pod Śnieżką, żeby rozpocząć wędrówkę i zdobyć Śnieżkę. Najprościej jest oczywiście wyciągiem. Dwuodcinkowa gondolka jeździ stąd wprost na górę. Ale po pierwsze to już chyba przesada z łatwizną, a po drugie i tak wieje i drugim górnym odcinkiem dzisiaj nie pojedziemy. Ale nie szkodzi, mamy inny sprytny plan. Zaczynamy na parkingu pod czynnym jeszcze wyciągiem ośrodka narciarskiego. Zamierzamy troszkę skorzystać z jego infrastruktury. Ruszamy zatem wzdłuż nartostrady. Prosto narciarską taśmę. A co, nikt nam nie zabroni przyjechać się kawałek. Zwłaszcza, że mamy wykupione bilety. Na krzesło, które wozi zarówno narciarzy, ale i też turystów. Tak, oficjalnie. Pogoda jest jakaś taka trochę upiorna. Wyciąg wiezie nas prosto w pustkę. I w tej pustce wysada na górze. Kwiecień w górach to jednak zima. Zakładamy więc raczki, które przydają się w niemal od razu. Po pierwsze musimy dotrzeć do szlaku, schodząc nieco w dół. Ale gdzie my w ogóle jesteśmy? W tej mgle to może przydarzyć się wszystko. Czy w naszej grupie ktoś miał narty? O! Jest! Narciarski dom! Schronisko! Teraz pozostaje już tylko żmudne, ale niezbyt strome podejście po śniegu. Na mapie i w rozhovoru, jdeme spolu do hor, smích a chlad, sopel. Po jakiejś pół godzinie podchodzimy wreszcie w rejon pierwszego schroniska. To chałupa na rozdrożu. Niezbyt piękne, ale cóż, ważne, żeby było ciepło i dobrze karmili. Niestety jest tłok. Zjeść możemy sobie w Ściółce. Jemy bardzo dobry gulasz, niestety bez knedlików, a potem zakładamy z powrotem raczki. Po ogrzaniu się i najedzeniu idzie się od razu weselej. Teraz mamy dość długi odcinek po płaskim. W dali widać stok narciarski, spod którego zaczęliśmy wycieczkę. I już jesteśmy przy następnym hotelu schronisku. Tu musimy zastanowić się, czy już schodzimy w dół, czy idziemy dalej. Pewnie idziemy dalej, Śnieżka czeka na nas. Zwłaszcza, że to 150-metrowe podejście to żaden wyczyn. Choć śniegu jest tu jeszcze dużo, a przecież mamy już Wielkanoc, niektórzy to są w ogóle zdziwieni, że w górach w Wielkanoc jest jeszcze śnieg. Droga jest przygotowywana, a to dlatego, że idzie tędy transport do kolejnego schroniska. Śnieg jest trochę mokry. Z każdym krokiem obsuwamy się nieco, więc idzie się nie najlżej. Ale oto przed nami drzwi same się otwierają. I w schronisku Luczni Bołda witają. To bardziej taki wielki górski hotel niż schronisko. A ponieważ restauracja jest nieczynna, jemy w bufecie gulasz i ohydną soczewicę. Sądzą po minach licznie zgromadzonych tu psów, też soczewicy nie lubią. A nam został już najbardziej srogi odcinek. Tam po drugiej stronie równi, pod Śnieżką, gdzie coraz bliżej widać już charakterystyczny, podobny nieco do UFO zabudowania. Podchodzimy nieco po niemal płaskim. Śnieg powoli zaczyna nas już męczyć.
Wiatr silny cały czas jeszcze się wzmaga, a tymczasem szczyt coraz bliżej i bliżej. Zbliżamy się do polskiej granicy. Tu na przełęczy Obrzy Sedlo, czyli pod Śnieżką, znajduje się wielkie schronisko, Śląski Dom. Ostatni przystanek przed wejściem na samą Śnieżkę. Wieje jak diabli, ale my do schroniska nie wchodzimy. W tej Polsce to jest drogo. Dziadowska kawa 12 zł, kto to widział? Dobrze, tu mamy dwie możliwości. Każda atrakcyjna. Najpierw zaprezentujemy Obrzy Dół, czyli wielgachną dolinę. Znaczy olbrzymią, bo tak należy tę nazwę tłumaczyć. I powiem szczerze, jest naprawdę piękna. Taka wręcz tatrzańska. Ścieżka najpierw schodzi stromo jej stokami. Możemy podziwiać ostrą krawędź opadającą do doliny z równi pod Śnieżką. A nieco niżej, tam gdzie zaczyna się już wysoki las, przechodzimy pomału na dno doliny. I to dno też jest prześliczne. Takie przytulne, malownicze. Mamy tu jakąś taką kawiarenkę, schronisko i inne atrakcje, szczególnie dla dzieciaków. W końcu pomału asfaltem dochodzimy do dolnej stacji gondolki, prowadzącej 2 odcinkami na szczyt Śnieżki. To znaczy nie dzisiaj. Dzisiaj chodzi tylko ten pierwszy. Tak, jest zawsze, kiedy wieje. Potem jeszcze schodzimy troszeczkę i wreszcie dochodzimy do miejscowości. Pies pod Śnieżką, gdzie zaczynaliśmy. Ten wariant, choć piękny i kuszący, nie jest najbardziej ambitny. Albowiem ustaliliśmy, że wchodzimy na sam szczyt. W końcu, zgodnie z tytułem odcinka, mamy zdobyć Śnieżkę. Lanovka stojí. Na tyči visí cedule. Moc fouká, sorry. A dole funí fronta smutné nudy. I w ten w sumie dość paskudny dzień, A kdo chtěl zkratku? w Wielkanocną niedzielę na ten sam pomysł wpadły niezliczone tabuny ludzi. Według odczytów meteorologicznych prędkość wiatru to około 60 km na godzinę. Temperatura odczuwalna -7. A niektórzy tradycyjnie wybrali się ubrani, jak do galerii handlowej. Niskie buty, płaskie, gładkie podeszwy, różne palta i kurteczki. Przeważnie nic się takim ludziom nie dzieje. No chyba, że się dzieje i ze Śnieżki spadają. Tak jak te dwie osoby, które zginęły po ześlizgnięciu się tak zwaną rynną śmierci w 2024. Teraz tam to już nie grozi, bo aż tyle śniegu nie ma. Ale zawsze można poślizgnąć się i napytać sobie solidnej biedy. No ale, my tu sobie gadu, a szczyt już tuż. Chodzimy na górę, koło starego zabytkowego schroniska i stacji meteorologicznej. I no cóż, nie spędzamy na szczycie zbyt wiele czasu, bo strasznie wieje. Czas chodzić w dół, dość odsłoniętym szlakiem. Idziemy wzdłuż kolejki liniowej, chodzimy do lasu. Tutaj też jest śnieg. Dochodzimy do stacji pośredniej kolejki na Różowej Chórze. Jak wspomniałem, z dołu można tu dojechać, ale wyżej już nie jeździ. Większość trasy pokonujemy w raczkach, ale w tym terenie już je zdjęliśmy. Trzeba zawsze zachować czujność. Po jakimś czasie teren otwiera się na obszerną polanę. Tu też jest schronisko na Różochorkach. A my tutaj skręcamy w prawo zielonym szlakiem. I zagłębiamy się pomału w las. Tu zejście robi się przez moment stromsze. I po dłuższej chwili docieramy też do pieca pod Śnieżką. Tylko nieco od innej strony. I w ten sposób kończymy naszą długą, ponad 20-kilometrową wędrówkę. Na koniec pozostało nam jeszcze tylko podejść trochę do samochodu. A nie, moment, wróć!
Wypatrzyliśmy tu sobie jeszcze jedną atrakcję. A co? Są święta, należy się zabawa zdobycz socjalna. Ta bobowa dracha nie jest może strasznie długa, ale zawsze to fan. Przy tej okazji czas na podsumowanie. Czy lepiej wejść na Śnieżkę od polskiej strony, czy od czeskiej? No, wszystko jedno z której. Może z czeskiej nawet trochę ciekawiej, ale od obu warto. A odpowiadając na pytanie z tytułu filmu, no, głupim to trzeba być, żeby być sprawnym i w pogodę siedzieć w domu. Korzystajmy z okazji, jedźmy w góry. A jak jesteśmy przy zjazdach, to przejdźmy jeszcze do jednej sprawy. Jak wspomniałem, chodzą jeszcze cały czas wyciągi narciarskie i trasy są czynne. No to dlaczego nie mielibyśmy i my skorzystać? Tak naprawdę na narty wybraliśmy się wcześniej w Wielki Piątek. W nocy był jeszcze mróz, więc pierwsze 1,5–2 godziny mogliśmy jeszcze zjeżdżać po znakomitym zamrożonym Sztuksie. Ośrodek Piec pod Śnieżką jest częścią większej całości Czerna Hora, Pec pod Sneżką. Kupiliśmy karnet. Całodzienny wychodzi w zasadzie niemal tyle samo, co 4-godzinny. Obejmuje cały ośrodek, z czego czynny jest tylko Pec pod Sneżką. Cena karnetu dla dorosłego to 200 zł. No chyba oszaleli. W Alpach zimą w sezonie, w podobnej wielkości ośrodku jeździłem dużo taniej. Ale co tam, to ostatni raz w tym sezonie. Sam ośrodek jest całkiem przyzwoity. 2 orczyki, obydwa całkiem szybkie. Większe pokonuje różnicę wysokości 216 metrów. I są wzdłuż niego naprawdę fajne, równe, czerwone trasy, na których można się całkiem sympatycznie rozpędzić. Oraz 2 kanapy. Niezbyt szybkie, no ale też nie są przeraźliwie długie. Jedna pokonuje różnicę wysokości 189, a druga 290 metrów. Tu również są czerwone trasy. Nieco łatwiejsza przy krótszym wyciągu, trudniejsza przy dłuższym i jeszcze czarna. Niestety nieczynna. Już śnieg zeżarło. Ten wypad narciarski okazał się być bardzo udany. To nie wszystko, co robiliśmy na tym wyjeździe, ale o reszcie w następnym odcinku. A na dzisiaj to już koniec. Dziękuję za uwagę.